Lekcja 1. Strategie przygotowawcze. Jeśli chodzi o strategię, ważne jest, aby być dobrze przygotowanym na każdą sytuację. Absolutnie. Przygotowanie może zadecydować o osiągnięciu sukcesu. Czy masz jakieś wskazówki, jak skutecznie się przygotować? Zawsze zaczynam od ustalenia jasnych celów i stworzenia planu ich osiągnięcia. To brzmi mądrze. Posiadanie planu działania pomaga zachować koncentrację. Tak, lubię też wcześniej zgromadzić wszystkie niezbędne materiały. To świetne podejście. Dobra organizacja może zaoszczędzić Ci później wielu stresów. Dokładnie. Uważam, że pomocne jest przećwiczenie tego, co muszę zrobić z wyprzedzeniem. To dobry pomysł. Próby mogą budować pewność siebie i poprawiać wyniki. Lekcja 2. Budowa Saloma. Budowę Saloma rozpoczęto w 1910 r., a zakończono w 1914 r. To fascynujące. Zbudowanie tak okazałej budowli musiało wymagać wiele wysiłku. Absolutnie. Na zewnątrz odzwierciedla piękne połączenie architektury gotyckiej i nowoczesnego designu. Tak, szczegóły są oszałamiające i naprawdę wyróżniają się w mieście. Wspaniale jest pomyśleć o historii i historiach za tymi murami. Ja wiem, odwiedzając takie historyczne miejsca, możemy zajrzeć w przeszłość. Tak, chętnie wybrałbym się na wycieczkę i dowiedziałbym się więcej o jego historii. Ja też. Zwiedzanie ogrodów i wnętrz byłoby fantastycznym przeżyciem. Zaplanujmy wizytę wkrótce. Myślę, że to byłby wspaniały dzień. Lekcja 3. Wspomnienia z dzieciństwa. Pamiętam, że widziałem jej zdjęcia. Wszystkie jej ubrania i zabawki były nowiutkie. To brzmi wspaniale. To musiało być dla niej radosne przeżycie. Tak, w międzyczasie dostałem od niej podarunki, które nauczyły mnie doceniać to, co mam. Handmaidens też mogą być wyjątkowe. Często towarzysza im historie i wspomnienia. Dokładnie. Przypominają mi rodzinę i więzi, które nas lacza. Uważam, że ponowne wykorzystanie przedmiotów i pielęgnowanie ich historii jest piękne. Absolutnie. To także świetny sposób na ćwiczenie zrównoważonego rozwoju. Tak, poza tym wiele gadżetów może być zaskakująco stylowych i niepowtarzalnych. Zgadzam się. Wszystko zależy od tego, jak je będziesz nosić i uczynić je własnymi. Lekcja 4. Wiosenne kwiaty. 15 kwiaty wiosna to taki piękny widok. Naprawdę, czy masz ogród, w którym hodujesz własne kwiaty? Tak chcę. Uwielbiam dbać o swój ogród i patrzeć, jak wszystko rośnie. To brzmi wspaniale. Jakie masz rodzaje kwiatów? Posadziłem tulipany, róże i stokrotki, dodaję tyle koloru do mojego ogrodu. To piękne wybory. Uwielbiam sposób, w jaki przyciągają motyle i pszczoły. Tak, tworzy zżywa atmosferę i wspiera lokalna przyroda. Bardzo chciałbym mieć kiedyś ogród. Wydaje się to takie satysfakcjonujące. To naprawdę jest. Ogrodnictwo może być świetnym sposobem na relaks i kontakt z naturą. Lekcja 5. Zakupy w ostatniej chwili.
Okej, niedługo wrócę. Czy jest coś jeszcze, czego możemy potrzebować? Tak, właściwie. Czy mógłbyś kupić trochę chleba i mleka, kiedy będziesz poza domem? Jasne. Upewnij się, że zaopatrzę nas w te niezbędne rzeczy. Dziękuję. Zawsze wydaje nam się, że tak szybko ich brakuje. Wiem, prawda? To tak, jakby znikale z dnia na dzień. Dokładnie. Będę wdzięczny za pomoc w zakupach. Bez problemu. Sprawdźmy też, czy mają jakieś przekazki, które lubimy. Byłoby wspaniale. Mały poczęstunek zawsze warto mieć pod ręka. Będę wypatrywać czegoś pysznego, co sprawi nam radość. Lekcja 6. Znajdowanie zagubionych przedmiotów. Dokładnie. Mam go od dawna i naprawdę za nim tęsknię. Nie martw się. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go zlokalizować. Dziękuję. To wiele znaczy mieć Twoje wsparcie w jego znalezieniu. Oczywiście. Wróćmy naszymi krokami i zastanówmy się, gdzie to może być. To brzmi jak dobry plan. Pamiętam, że używałem go ostatnio w salonie. Zacznijmy od tego. Możemy sprawdzić wszystkie typowe miejsca, w których mógł się znaleźć. Tak, zajrzę pod kanapę i do szuflad. Świetny pomysł. Sprawdzę półki i zobaczę, czy gdzieś się nie zgubiło. Razem rozwiążemy ten problem. Mam nadzieję, że uda nam się go ponownie znaleźć. Lekcja 7. Agendy uniwersyteckie. Inna kwestia jest to, kto ustala program działania uniwersytetu. Tak, sponsorzy korporacyjni mają dziś na to znaczący wpływ. Ciekawie jest zobaczyć, jak finansowanie może wpłynąć na priorytety akademickie. Zdecydowanie. Rodzi to pytania o integralność edukacji. Dokładnie. Zrównoważenie zysku z wartościami edukacyjnymi może być wyzwaniem. Zgadzam się. Dla uniwersytetów ważne jest utrzymanie swojej misji i standardów. Tak, powinny skupiać się przede wszystkim na zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Mam nadzieję, że przyszłe dyskusje rozwija te obawy ze względu na uczniów. Ja też. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości edukacji i społeczeństwa. Lekcja 8. Informacje o mediach. Ceny rynkowe, horoskopy, komisy, prognozy pogody i wiele więcej można znaleźć w gazecie codziennej. To prawda. Gazety dostarczają różnorodnych informacji dla każdego. Tak, ciekawe, jak zaspokajają różne zainteresowania i potrzeby. Lubię czytać komiksy. Zawsze mnie rozśmieszają. Tak samo tutaj. To świetny sposób na rozpoczęcie dnia popijając kawę. A raport o pogodzie jest niezbędny. Pomaga efektywnie zaplanować dzień. Absolutnie. Posiadanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu jest bardzo wygodne. Zgadzam się. To świetny sposób na uzyskanie informacji i rozrywkę. Przy następnym spotkaniu wezmę ze sobą gazetę. Milo będzie czytać razem. Lekcja 9. Negocjowanie wartości. Biorąc pod uwagę moje doświadczenie i umiejętności, uważam, że zasługuję na więcej, niż obecnie zarabiam. To słuszna uwaga.
Znajomość swojej wartości jest niezbędna w każdej pracy. Dokładnie. Włożyłem dużo ciężkiej pracy i poświęcenia i należy to docenić. Tak, ważne jest, aby bronić siebie i negocjować, jeśli to konieczne. Mam zamiar wkrótce skontaktować się w tej sprawie z moim przełożonym. To świetny pomysł. Przygotuj swoje argumenty i bądź pewny swojej prośby. Dede, myślę, że przedstawienie mojego wkładu wzmocni moją argumentację. Zdecydowanie. Podkreślenie swoich osiągnięć może naprawdę zrobić różnicę. Doceniam twoja radę. Pomaga mi świadomość, że nie jestem w tym sama. Lekcja 10. Sila jedności. Zgadzam się z Tobą. Pokazuje silę jedności i znaczenie podnoszenia głosu przeciwko nierówności. Absolutnie. Kiedy ludzie się zjednoczą, mogą spowodować znaczące zmiany. Tak, wspólne działanie może rozwiązać problemy, które dotykają wiele osób. Inspirujące jest obserwowanie społeczności jednoczących się we wspólnej sprawie. To prawda. Daje nadzieję i pokazują, że potrafimy walczyć o to, co słuszne. Dokładnie. Musimy zachęcić więcej osób do przyłączenia się do tych ruchów. Uważam, że edukacja odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu świadomości na temat tych kwestii. Zdecydowanie. Wiedza upoważnia jednostki do podejmowania działań i opowiadania się za sprawiedliwością. W dalszym ciągu wspierajmy się i podnosmy na duchu w tych wysiłkach. Lekcja 11. Preferencje dotyczące podróży. Tak, nie mogę się doczekać, aż wsiadę do samolotu. Czy masz jakieś preferencje żywieniowe na czas lotu? Wolę posiłki wegetariańskie. Są dla mnie lżejsze i bardziej satysfakcjonujące. To brzmi dobrze. Zwykle wybieram kurczaka lub rybę, ale jestem otwarty na spróbowanie czegoś innego. Powinieneś. Linie lotnicze często oferują różnorodne opcje posiłków, dlatego warto je poznać. Absolutnie. Poza tym uwielbiam odkrywać nowe smaki podczas podróży. Ja też. To jedna z najlepszych części zwiedzania nowych miejsc. A na wakacjach mile jest delektować się różnymi kuchniami. Dokładnie. Rezerwując bilety, pamiętajmy o sprawdzeniu opcji menu. Dobry pomysł. Dzięki temu nasza podróż stanie się jeszcze przyjemniejsza. Lekcja 12. Rozwój osobisty. Czasami czuję, że muszę więcej popracować nad umiejętnościami wystąpień publicznych. Nie martw się. Nabranie pewności w tej dziedzinie wymaga czasu i praktyki. Wiem, ale chcę się poprawić raczej wcześniej niż później. To świetna postawa. Czy rozważasz dołączenie do jakichś warsztatów lub grup? Tak. Szukałem informacji w lokalnych klubach Toastmasters, żeby zdobyć więcej doświadczenia. To fantastyczny pomysł. Zapewnia wspierające środowisko do ćwiczeń. Dokładnie. Myślę, że pomoże mi to zdobyć cenne informacje zwrotne i zbudować pewność siebie. Z pewnością. Poza tym poznasz innych o podobnych celach, co jest zachęcające. Bardzo się cieszę, że mogę spróbować i zobaczyć, jakie postępy zrobię. Lekcja 13. Spotkania biznesowe. Propozycję należy złożyć do 21 maja z możliwością wcześniejszego spotkania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
To brzmi rozsadnie. Dobrze jest mieć elastyczność na wypadek, gdyby coś się zmieniło. Tak. Uważam, że niezwykle istotne jest utrzymywanie otwartej komunikacji ze wszystkimi zaangażowanymi osobami. Absolutnie. Jasna komunikacja pomaga w skutecznym zarządzaniu oczekiwaniami. Planuję przygotować program z wyprzedzeniem, aby spotkanie było skupione. To mądre podejście. Dzięki temu wszystkie ważne tematy zostaną poruszone. Dokładnie. Chcę jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy razem. Dobre myślenie. Zgromadźmy też wcześniej wszelkie niezbędne dokumenty. Tak. Dobre przygotowanie zrobi na każdym pozytywne wrażenie. Lekcja 14. Zrozumienie natury. Nazwa sugeruje, że morze jest pozbawione życia ze względu na wyjątkowo wysoka zawartość soli. Tak, to fascynujące, jak poziom soli może wpływać na ekosystem. Dokładnie. Tworzy tak wyjątkowe środowisko, w którym żyje mniej organizmów. A jednak ciekawe jest zobaczyć, jak niektóre gatunki przystosowują się do rozwoju w takich warunkach. Absolutnie. Natura ma niezwykły sposób przystosowywania się do ekstremalnych sytuacji. To naprawdę świadectwo odporności życia w różnych formach. Chciałbym dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu tych ekosystemów. Ja też. Jest tak wiele do odkrycia na temat równowagi w przyrodzie. Zaplanujmy wizytę w ośrodku badań morskich. To może być pouczające. Lekcja 15. Plany na weekend. Weekendowy wypad wydaje się świetnym pomysłem. Gdzie myślisz się wybrać? Zastanawiałem się nad mała chatka w górach. Byłoby tak spokojnie. To brzmi idealnie. Podoba mi się pomysł przebywania w otoczeniu natury. Tak, będzie to mila odskocznia od miasta i szansa na relaks. Absolutnie. Poza tym moglibyśmy cieszyć się wędrówkami, a może nawet nocą obserwowaniem gwiazd. Już to sobie wyobrażam. Tezę powietrze i piękne widoki z pewnością orzeźwia. Przyjrzyjmy się wynajmom domków i zobaczmy, co jest dostępne na weekend. Świetny pomysł. Bardzo się cieszę, że wspólnie zaplanujemy tę małą ucieczkę. Ja też. To będzie wspaniała przygoda. Lekcja 16. Wymagania wiekowe. Czy istnieje wymóg wiekowy, aby wziąć udział w tym wydarzeniu? Tak, aby dolaczyć, musisz mieć ukończone 21 lat. To ma sens. Prawdopodobnie chce zapewnić uczestnikom niezbędną dojrzałość. Dokładnie. To ważne ze względu na bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas takich działań. Doceniam fakt, że mają takie wytyczne. Tak, pomaga stworzyć bezpieczne środowisko dla wszystkich zaangażowanych osób. Będę o tym pamiętać, planując wydarzenie. Brzmi dobrze. Zawsze najlepiej jest z wyprzedzeniem zapoznać się z takimi wymaganiami. Zdecydowanie. Chcę mieć pewność, że będę mógł wziąć w nim udział bez żadnych problemów. Lekcja 17. Reprezentacja prawna. Ludzie mają prawo do bycia reprezentowanym przez prawnika w sprawach prawnych. Tak, większość oskarżonych chce zatrudnić adwokata do swojej obrony.
Aby poruszać się po zawiłościach prawa, niezbędna jest reprezentacja prawna. Absolutnie. Dobry prawnik może znacząco zmienić sytuację w danej sprawie. Zapewnia wiedzie i wskazówki, które mogą złagodzić wiele stresu. Tak, ważne jest, aby ludzie rozumieli swoje prawa w takich sytuacjach. Dokładnie. Dostęp do reprezentacji prawnej zapewnia uczciwość w systemie wymiaru sprawiedliwości. Zgadzam się. Każdy zasługuje na szansę, aby jego głos został usłyszany. Kontynuujmy działania na rzecz praw i wsparcia dla potrzebujących. Lekcja 18. Źródła informacji. Ceny rynkowe, horoskopy, komiksy, prognozy pogody i wiele innych można znaleźć w różnych publikacjach. Tak, to ciekawe, jak różnorodne mogą być informacje w jednym źródle. Dokładnie. Gazety i czasopisma zaspokajają różnorodne zainteresowania. Lubię czytać komiksy, zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Tak samo tutaj, a prognoza pogody jest niezbędna do zaplanowania dnia. Absolutnie. To fascynujące, do jak wielu informacji możemy uzyskać tak łatwy dostęp. Zgadzam się. Pomaga nam być na bieżąco z otaczającym nas światem. Wyróbmy sobie nawyk regularnego sprawdzania tych źródeł pod kątem aktualizacji. To brzmi jak świetny plan. Bycie na bieżąco jest ważne dla każdego. Lekcja 19. Obchody urodzinowe. Moja przyjaciółka Jane obchodziła niedawno 10 urodziny i było to niezłe świętowanie. To brzmi zabawnie. Jak świętowała? Jej dom udekorowano balonami i serpentynami, dzięki czemu wyglądał światecznie. Kocham to. Dekoracje naprawdę tworzą nastrój na imprezę. Tak, było też mnóstwo gier dla dzieci. To świetnie. Podczas tych wszystkich zajęć musiała panować ozwiona atmosfera. Zdecydowanie tak było. Wszyscy świetnie się bawili, zwłaszcza Jane. Mogę sobie wyobrazić, czy oni też mieli ciasto? Oczywiście, był duży torb czekoladowy z kolorowym lukrem. Lekcja 20. Nowy butik. Co powiesz na sprawdzenie nowego butiku, który właśnie został otwarty w centrum miasta? To brzmi jak świetny pomysł. Słyszałem, że ma kilka wyjątkowych ubrań. Tak, uwielbiam odkrywać nowe miejsca na zakupy, zwłaszcza lokalne butiki. Ja też. Często posiadają fasony, których nie znajdziesz w większych sieciówkach. Dokładnie. Poza tym miło jest wspierać małe firmy w naszej społeczności. Absolutnie. Zobaczmy, co mają i może spróbujmy kilku rzeczy. Brzmi dobrze. Zawsze jestem chętna na mała przygoda modowa. Ja też. Nie mogę się doczekać, jakie modne elementy uda nam się znaleźć. Wybierzmy się tam w ten weekend. To będzie fajna wycieczka. Lekcja 21. Towarzystwo zwierząt. Zawsze uważał zwierzęta za swoich braci i siostry. To wyjątkowy sposób, w jaki można na to spojrzeć. Wykazuje silna więź z naturą. Tak, wspomniał kiedyś, że gdy ostrzegano go przed niebezpiecznymi wilkami, odpowiedział,
że nie ma się czego obawiać. Naprawdę? To całkiem odważne. Czy miał szczególna więź z tymi zwierzętami? Wydaje się, że tak. Wierzył w ich szacunek i dobrze rozumiał ich zachowania. To fascynujące. To niesamowite, jak niektórzy ludzie potrafią nawiązać kontakt ze zwierzętami na tak głębokim poziomie. Absolutnie. Przypomina, jak ważne jest współistnienie z naturą. Uwielbiam tę perspektywę. To naprawdę podkreśla piękno dzikiej przyrody. Tak, obserwując i szanując zwierzęta, możemy się wiele nauczyć. Lekcja 22. Zdrowsze gotowanie. Cóż, zastąpiła masło oliwa z oliwek, aby uzyskać zdrowszy akcent. To madre posuniecie. Oliwa z oliwek dodaje przyjemnego smaku, jest lepsza dla zdrowia serca. Dokładnie. To świetny sposób na dodanie lekkości potrawom bez utraty smaku. Uwielbiam używać oliwy z oliwek w mojej kuchni, to poprawia wszystko. Ja też. Świetnie sprawdza się w dressingach, marynatach oraz do smażenia warzyw. Tak, ponadto jest bogate w korzystne tłuszcze, co czyni go ogólnie zdrowszym wyborem. Na pewno będę go nadal używać w swoich przepisach. Świetny pomysł. Niewielkie zmiany mogą prowadzić do zdrowszych nawyków żywieniowych. Bardzo się cieszę, że mogę eksperymentować ze zdrowszymi zamiennikami w mojej kuchni. Lekcja 23. Polne kwety Teksasu. Czy wiesz, że pustynie potrafią przyciągnąć wielu turystów? Tak, to zaskakujące. Jak na stan, który jest w większości suchy, Teksas ma niezwykłą różnorodność dzikich kwiatów. Dokładnie. Wiosna, kwiaty polne są naprawdę godne uwagi. Słyszałam, że w tym czasie krajobrazy są żywe i kolorowe. Naprawdę sa. To niesamowite, jak przyroda może prosperować w pozornie trudnych warunkach. Absolutnie. Te kwiaty dodają uroku pustynnej scenerii. Przypomina o odporności i cudach natury. Bardzo chciałbym odwiedzić Teksas w sezonie dzikich kwiatów, aby zobaczyć to na własne oczy. Ja też. To byłaby fantastyczna przygoda pełna zapierających dech w piersiach widoku. Lekcja 24. Doświadczenia kulinarne. Kiedy jedzenie przybywa, wygląda i jest pyszne. To najlepsza część jedzenia poza domem. Prezentacja robi dużą różnicę. Tak, kelnerka zawsze pyta nas, czy po posiłku chcemy deser. Kocham to. To dobry sposób na słodkie zakończenie posiłku. Absolutnie. Czasem nie mogę oprzeć się pokusie zjedzenia deseru. Tak samo tutaj. Zwykle szukam czegoś czekoladowego lub owocowego. To świetne wybory. Dobremu deserowi trudno odmówić. Zdecydowanie. Następnym razem, gdy wyjdziemy, pamiętajmy, aby zarezerwować trochę miejsca na deser. Dobry pomysł. Posiłek nie jest kompletny bez słodkiego poczęstunku. Lekcja 25. Eksploracja kulturowa. Tak, odwiedziłem kilka zapierających dech w piersiach świątyń i zwiedziłem zabytki. To brzmi niewiarygodnie. Świątynie często mają tak bogata historię i piękna architekturę. Naprawdę tak.
Każda świątynia, która odwiedziłem, miała swoja niepowtarzalna historię do opowiedzenia. Mogę sobie tylko wyobrazić. Czy nauczyłeś się czegoś szczególnie interesującego? Tak, symbolika w architekturze często nawiązuje głęboko do kultury. To fascynujące. Uwielbiam, gdy historia i sztuka lacza się w ten sposób. Absolutnie. Dodaje głębi doznaniom związanym z odwiedzeniem tych miejsc. Bardzo chciałbym kiedyś towarzyszyć Ci w takiej kulturalnej podróży. Zdecydowanie. Czulne odkrywanie sprawi, że będzie to jeszcze bardziej niezapomniane. Lekcja 26. Niezapomniane wakacje. Hej, jak leci? Czy miałeś kiedyś niezapomniane wakacje? Absolutnie. Zeszłego lata pojechałem do Grecji i zapierało dech w piersiach. Wow, to brzmi niesamowicie. Co uczyniło go tak wyjątkowym? Wspaniale plazę. Pyszne jedzenie i bogata historia naprawdę sprawiły, że było to niezapomniane przeżycie. Mogę sobie wyobrazić. Zwiedzanie starożytnych ruin musiało być niesamowitym przeżyciem. To naprawdę było. Każde miejsce miało swoją historię i znaczenie. Kocham to. To bardzo wzbogaca podróż, podczas której można poznać kulturę. Tak, podróżowanie może być pouczającym doświadczeniem. Zaplanujmy wkrótce wspólna podróż. Chętnie stworzy z Tobą niezapomniane wspomnienia. Lekcja 27. Pakowanie truskawek. W przypadku niektórych deserów truskawkowych zapakowałem 2 wiadra do lodówki z odrobiną lodu. To brzmi pysznie. Cyze truskawki to najlepsze desery. Tak, drugiego, którego używaliśmy jako przekąski w czasie naszej podróży. Doskonale. W podróży zawsze milo jest mieć pod ręką świeże owoce. Dokładnie. Truskawki są nie tylko smaczne, ale i orzeźwiające. Uwielbiam ich wszechstronność, można je wykorzystać w wielu przepisach. Absolutnie. Od koktajli po ciasta są doskonałym dodatkiem do wszystkiego. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować deserów, które robisz z tymi truskawkami. Ja też. Zadbam o to, żeby były pyszne i podzielę się nimi z Tobą. Lekcja 28. Aktualizacja pogody. Po południu powinno się przyjasnić, więc później będzie ładna pogoda. Milo to słyszeć. Mam plany co do parku i mam nadzieję, że będzie słonecznie. To brzmi jak idealny dzień na aktywność na świeżym powietrzu. Tak, cieszę się, że mogę cieszyć się świeżym powietrzem i słońcem. Obserwujmy prognozę na wypadek, gdyby się zmieniła. Dobry pomysł. Odrobina ostrożności nigdy nie zaszkodzi przy planowaniu zabawy na świeżym powietrzu. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że będziemy mieli jak najlepsze doświadczenia. Doceniam to. Nie mogę się doczekać czasu na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie. Ja też. To będzie wspaniały dzień pełen śmiechu i radości. Lekcja 29. Zajęcia w czasie wolnym. Tej, co lubisz robić w wolnym czasie? Uwielbiam wędrówki po górach. Przebywanie na świeżym powietrzu jest takie orzeźwiające. To brzmi wspaniale. Piękno natury nie ma sobie równych. Absolutnie. Jest coś uspokajającego w otoczeniu drzew i świeżego powietrza.
Zgadzam się. Piesze wędrówki to świetny sposób na oczyszczenie umysłu i pozostanie aktywnym. Tak, poza tym widoki z góry zawsze wynagradzają wysiłek. Czy odkryłeś ostatnio jakieś ulubione szlaki? Znalazłem piękny szlak ze wspaniałym wodospadem na końcu. To brzmi niesamowicie. Chętnie kiedyś przejdę z tobą ten szlak. Lekcja 30. Pobudka. Jutro oczywiście. O której godzinie chcesz mieć pobudkę? Co powiesz na 7 rano? To daje nam wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się. Brzmi dobrze. Chcę się upewnić, że będziemy mieli zrelaksowany poranek przed naszymi zajęciami. Tak, uwielbiam zaczynać dzień bez pospiechu. Dokładnie. Spokojny poranek nadaje pozytywny ton reszcie dnia. Zgadzam się. Poza tym przed wyjściem możemy zjeść smaczne śniadanie. Tak. Przygotuję kawę i tosty na dobry początek dnia. To brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia naszej przygody. Ja też nie. To będzie fantastyczny dzień. Lekcja 31. Kontrole i salda. Sytuacja rodzi również pytania o skuteczność naszych kontroli równowagi. Tak, niezwykle ważne jest, aby władza nie była skoncentrowana w jednym obszarze. Dokładnie. Dobry system powinien promować odpowiedzialność i przejrzystość. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby obywatele ufali swoim instytucjom. Tak. Utrzymanie tego zaufania wymaga ciągłej oceny i doskonalenia. To naprawdę działa. Musimy pociągnąć naszych przywódców do odpowiedzialności i zadać uczciwości. Absolutnie. Angażowanie się w dyskusję na temat tych kwestii jest niezbędne dla postępu. Wierzę, że świadomość i edukacja odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu zmian. W dalszym ciągu opowiadajmy się za systemem, który będzie służył wszystkim sprawiedliwie. Lekcja 32. Rozwój empatii. Czasami trudno mi okazywać empatię, szczególnie w trudnych sytuacjach. To zrozumiale. Patrzenie na rzeczy z perspektywy kogoś innego może być trudne. Tak. Ale wiem, że ważne jest, aby postawić się w ich sytuacji, aby lepiej zrozumieć. Absolutnie. Empatia pomaga budować silniejsze więzi i współczucie. Chcę popracować nad tą umiejętnością. Jest to niezbędne dla rozwoju osobistego. To wspaniały cel. Praktykowanie uważności może pomóc Ci stać się bardziej empatycznym. Zgadzam się. Poświęcenie czasu na słuchanie i refleksję jest kluczowe. Tak, każdy ma swoje zmagania, a zrozumienie ich może sprzyjać życzliwości. Podejmę świadomy wysiłek, aby podejść do sytuacji, zwiększa empatia.